Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj jedziemy do polskiego sklepu. Jakiś czas temu, około rok temu robiłem właśnie film z polskiego sklepu. On był troszeczkę taki niekompletny, więc dzisiaj postanowiłem, że nagram film z takimi ważniejszymi produktami. Pokażę, jak wygląda taki typowy polski sklep, jakie produkty są tam sprzedawane, jak wyglądają mniej więcej ceny. Tak więc zostańcie z nami i jedziemy do Crew. Dobra, to jesteśmy przed sklepem. Fajna rzecz to jest taka na pewno, że są wózki. I to nie jest akurat we wszystkich polskich sklepach. Właśnie przyjechały świeże rybki, się przed chwilą dowiedziałem. Tutaj stoi ciężaróweczka. W początku ja tutaj z panem przed chwilą rozmawiałem, mamy wózki. Dobra, wchodzimy sobie do sklepu. Najpierw wam pokażę szybko sklep, jak wygląda. Po kolei oczywiście koszyki. Sklep całkiem spory. Zobaczcie sobie, ile tutaj tego jest. Bardzo, bardzo dużo towaru. I największy, zdecydowanie największy sklep tutaj w okolicy. Jest naprawdę... Jest tutaj na co patrzeć. Przejdziemy sobie najpierw przez wszystkie półki, żebyście tylko mieli świadomość tego, jak wielki, jak olbrzymi jest to sklep. Oczywiście jest tutaj miks produktów. Tutaj jest większość produktów moim zdaniem jest z Polski, ale jest też bardzo dużo produktów z innych krajów, jak z Litwy, z Rumunii i tak dalej. Tutaj mamy kasy i oczywiście przejdziemy sobie przez kolejne półeczki, żebyście mogli tylko zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy dział mięsny, ale zaraz do tego wszystkiego wrócimy. Chcę tylko pokazać. Zobaczcie, już kolejny, to już jest chyba trzeci korytarz. Z wózkiem spokojnie można wjechać. Tutaj sami przed chwilą robiliśmy zakupy. Sorry. Przed chwilą sami robiliśmy zakupy. Nie ma tu chyba rzeczy, których nie moglibyście nie znaleźć. Tak więc idziemy, zobaczcie, sobie wszystko jest pełne. Za chwilę będę przechodził przez to wszystko. Tak więc idziemy sobie dalej. Jest naprawdę tego spoko. Zaraz przejdziemy sobie też przez ten dział mięsny. I kolejna półka, mamy zamrażarki, chemię, Ludwik polski. Ale za chwilę przez to wszystko przejdziemy. Tylko chcę na razie pokazać jakby wielkość sklepu. Bardzo dużo warzyw. Tak, przejdziemy jeszcze tutaj spokojnie. I za chwilę zaczniemy tak od początku już i zacznę pokazywać po prostu produkty po kolei. Lecimy dalej. Właśnie Areta przyszła po klucz. Bo Areta też tutaj właśnie robiła zakupy, poszła je zanieść i za chwilę wrócimy. Dobra, idziemy sobie od początku sklepu. Przelecę przez wszystkie produkty. Wszystkie oczywiście w cudzysłowie, bo nie dam rady, ale mniej więcej wam pokażę, jak to jest. Tak więc tak, zaczynając tutaj mamy tutaj oczywiście polskie soki, Tymbark, nie Tymbark. Możecie sobie oczywiście też patrzeć tutaj na ceny. Tą cenę dawałbym raczej razy 5, żebyście mieli w polskich złotówkach. Tak, macie Hortex, Tymbark, po drugiej stronie troszeczkę bardziej wyskokowe, ale też klasyki polskie, czy oczywiście polskie piwo musi być, takie rzeczy. Tutaj mamy żubra, mamy tyski, o jest Tymbark, są soki nasze polskie, oczywiście jakieś piwka smakowe, koktajle różnego rodzaju. Mamy piwo Namysłów. I oczywiście polskiego dzika, którego sobie pewnie za chwilę też kupię. Ten dzik jest bez kofeiny, tak więc będzie można wypić spokojnie. I 0 kalorii. Jest i arletka. Jak tam spakowałaś się? Tak. Bliźniaczki tutaj? Nie widziałem, ale ja mało rzeczy widziałem, tak więc z rysiem, nie? I z niedźwiedziem. Aha, faktycznie. Nie widziałem czegoś takiego, fajne. Ale jest i tutaj macie też cenę. Tutaj chyba jakieś czeskie piwo, ale nie jestem pewien, ale gdzieś kojarzę na pewno tą butelkę. Jest tego, na piwach się kompletnie nie znam, bo nie piję ich praktycznie wcale, ale jakby jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Sporo tego wszystkiego tak naprawdę, nie? Piwa. O, tutaj mamy polskiego Oleszka, mamy Łomże, mamy dębowe i znowu Łomże, różne w ogóle smaki. Jest tego na wypasie. To jest coś, czego nie znam. Areta, widziałaś coś takiego?
Taka dziwna puszka, nie? Ciekawe. Nie, jest plastikowa. Nie no, nie może być puszka, bo ten. Jest, no, coś ciekawego. Taka ciekawa puszeczka. Liczy, tak? Coś liczy. No, liczy. Fajne. Tego nie znam i to raczej nie jest chyba polski produkt, ale pod spodem mamy już nasz Tymbark, ale ta butelka, ta puszeczka przyciąga zdecydowanie wzrok. Jesteśmy na kolejnym dziale. O, tutaj takie dosyć znane miody, miody smakowe. To akurat taka moja działeczka, coś co ja bardzo lubię. I tutaj ja z panem przed chwilą też rozmawiałem, te miody faktycznie przyjeżdżają po prostu z Polski. Nawet mamy produkt polski. Smakowy żywiec zdrój. Tutaj mamy łowicz. I tutaj mamy coś dla wielbicieli drożdżówek. To tylko wam pokażę, jakie drożdżówki mniej więcej można kupić w takim sklepie. No ale można kupić to wszystko, czego się tak naprawdę chce. Taka klasyczna drożdżówka, jaką jadłem w szkole. Nie, Reda? Taka typowa drożdżóweczka ze szkoły. No i tutaj mamy bułeczki. Wszystko pachnie. Chlebek, bo chlebek może was interesować, cena. Nie wiem, czy będzie cena na chlebach. O, tutaj mamy na przykład funt 69 za chleb krojony. Jaki on jest duży? 700 gram, tak żebyście wiedzieli. To taki pierwszy z brzegu. Tutaj mamy jakieś chleby ciemne po 550 gram, ale ceny nie widzę. Tak więc nie wiem, czy będę mógł powiedzieć. Tu w większości na wszystkie praktycznie cena jest. O, i tutaj piękna półeczka z naszymi polskimi Tymbarkami. Tutaj mamy jakąś promocję. 3 za funt 29. Tutaj mamy kapustę kiszoną, no to już typowo polska. Nie, ty to często kupujesz takie rzeczy, nie? Kapusta kiszona, funt 89. Tutaj mamy kapustę kiszoną, ale już bez chyba bez tych dodatków, czyli bez cebuli, bez marchewki. Funt 29 i tutaj ogóreczki kiszone. Oj, to jest coś, co właśnie mamy do rzeczy, do których mamy sentyment i właśnie ze względu na nie przyjeżdżamy bardzo często do polskich sklepów. Bo właśnie takie ogórki kiszone, kapusta kiszona. Te nasze polskie rzeczy nam się po prostu cały czas marzą. I tutaj jeszcze taki ładny słoiczek. Tych ogórków nie jadłem. I takie są ładne dwie wieżyczki z polskich produktów ustawione. Mamy co? Grzybki. Grzybki też polskie, borowik szlachetny. Tak, no. A tutaj mamy co? Mamy czarnołebka. Podgrzybek brunaty, no to czarnołebek, nie? Mhm. Nie wiedziałaś? Tak. Ale to nie wiedziałam. Ja też nie, wiesz to, bo też to się raczej rzadko słyszy pod grzybek brunatny, ale wiem, że tak niektórzy na to mówią. Oczywiście pakiety różnego rodzaju ciasteczek. Tutaj już też jest miks już takich produktów, nie Reta? Nie wszystkie są polskie. Ale dużo ludzi przychodzi do takich sklepów i próbuje właśnie produktów z innych krajów. To znaczy Polacy często znajdują na przykład jakiś rumuński produkt, który im bardzo smakuje i na odwrót. Z wózkiem się śmiało Reta zmieściła. W ogóle fajne wózki, nie? Wiktor staje na tym, Oliwka siedzi w środku. O, i tutaj mamy też jeżyki, nie jeżyki, zobaczcie sobie. Pięknie to wygląda. Tu jest coś na czym ostatnio mamy fazę, to znaczy różnego rodzaju słoneczniki. Tutaj są różne miksy. I ten przykumuje największą ciekawość. Zobaczcie, ile on ma soli. Piękny. Ja uwielbiam taki solony słonecznik. Taki solony słonecznik. Areta, bierzemy taką paczkę, czy boimy się aż takiej ilości? Nie aż? No, normalnie jak jemy ten słonecznik, to już nam usta wypala, ale naprawdę, oj, piękny. Pięknie wygląda. Tych słoneczników to jest naprawdę bardzo dużo, to są z innych krajów. Areta ostatnio kupiła właśnie stąd i wyszedł nam bardzo dobrze. On był taki duży. On był 2 razy większy niż ten taki klasyczny słonecznik, który gdzieś tam kupujemy, nie? Polski typowo, a to jest jakiś, nie wiem jaki to jest kraj. Jeżeli wiecie, to dajcie znać w komentarzach, ale bardzo dobry. Są nasze polskie bombonierki. Fajna opcja na jakiś taki prezent. Pamiętam, zawsze się dawało bombonierki. Kiedyś na wszystko się dawało bombonierki. Ciekawe, czy taka moda jest jeszcze do dzisiaj, że już nie, ale pamiętam, zawsze była bombonierka. I to wszystko tutaj, co widzicie, ta dolna półka. Znowu tutaj ta półka. To wszystko słonecznik. Nasza polska śliwka. Dobra, przejdziemy sobie do następnej alejki. To już typowo ale nawet takie rzeczy można kupić. Tutaj już jest typowo są typowo nasze polskie produkty, nie? Tak przynajmniej mi się kojarzy. Tak, Kawy, Inka. Tęsknię za Inką. No ale właśnie tutaj też takiego można sobie kupić. Różnego rodzaju kawy. Po drugiej stronie mamy nasze rybki. Tak naprawdę nie byłoby chyba opcji czegoś nie znaleźć.
Paszteciki, nie paszteciki. Tutaj co, mam jakieś herbaty ziołowe, nie? Właśnie tak widzę. Tak. No. O, minutka. Odporność na oczyszczenie, na trawienie. Minutka. Niektórych produktów nie kojarzę, ale niektórych produktów opakowania się nie zmieniły jeszcze przez ostatnie lata, nie? I dalej są takie same. Na przykład minutka na 100% jest taka sama. Też oczywiście od pasztecików, nie pasztecików. Co my tutaj jeszcze mamy? Reta, ty się bardziej znasz. Szparagi. Szparagi ze słoika, coś takiego bym spróbował kiedyś. Ciekawe właśnie jak smakuje. Fasolka, nie fasolka, no wszystko. O, ogórki. Tutaj typowo polska alejka. Są, o właśnie, ale to mówi, że te kiszone... Aha, to no, tamte były, bo tamte też pokazywałem. No to samo było chyba. To takie sałatki, które robi moja mama. Nie wiem dokładnie, która jest bardziej do niej podobna, bo one są wszystkie podobne w miarę. Tylko mają inną proporcję tych warzyw tak naprawdę, nie? I trochę inne warzywa. Ale to wygląda podobnie. Marynowane. Ale dużo ziół. Dużo ziół i dużo herbatek. I to patrzcie, to jest wszystko tutaj przeszliśmy, to jest wszystko od tych kaw, od tych inek i tak dalej, do tych herbat ziołowych, ocet polski. Właśnie my ocet tu dosyć dużo konsumujemy. Tak więc mogłabyś nawet wziąć jakiś, czy mamy jeszcze zapas? Właśnie jest ostatni, mamy ten Masz? No to jabłkowy, można wiesz? byłoby wziąć ocet jabłkowy. My akurat jabłkowego używamy, ale Ale właśnie spróbujemy. spróbować inne, czemu nie? Byłoby coś nowego. Mamy i magę. O, i tutaj mamy majonezę, odwieczna walka. Zawsze mówi się o jakichś majonezach, o jakim? Kieleckim i o... Winiary. Aha, to akurat tutaj stoją koło siebie. I one konfliktu nie mają. A wy jaki? Kielecki czy winiary? Ale to są dalej cały czas polskie produkty. One się zaczęły od tamtąd i tutaj cały czas, do końca tej półki, łącznie z ketchupami, z musztardami. Wszystko to polskie produkty. Produkty też w puszkach. Tak naprawdę wszystko. Tak, no świetnie. To jest coś, co lubię. Często dosyć to zajadam. Te słoikowe mięcha. Też nasze polskie. Który ketchup lubią najbardziej nasi widzowie? Dajcie znać w komentarzu. Pewnie dużo osób lubi podliczki. Podliszki, nie? Jest taki Kotlin też jest Ja bardzo... lubię ten. Kotlin też jest bardzo znany, no. 60% mniej kalorii. A, to ja pewnie go nie lubię. Łagodnej lubię. Tak? Ale Ja oni lubię sobie lekko w ogóle piekący. tego nie czuć, że ma, Ja lubię lekko... mniej kalorii. Tak na przykład, wiesz, na przykład jak mają... O, tutaj takie podliszki, takie coś kupowaliśmy zawsze, takie mniejsze, nie? Chyba właśnie. O, przeciery. Pamiętam takie małe słoiczki gdzieś. Przecierów. Chyba takie narawki. Takie chyba były, dokładnie takie Takie, pamiętam takie, z Polski, takie. coś takiego, no, takie coś pamiętam z Polski, ale tak, te mięsiwa, tu mamy dalej podliszki, gołąbki, podliszki, no patrzcie ile tego jest, mnóstwo. O, a tutaj mamy przyprawy, zobaczcie, przyprawy zaczynają się odtąd do, tam za to żółte to jeszcze tutaj, to też są przyprawy. Tego naprawdę sporo, zobaczcie, możecie przyjechać do Anglii i spokojnie możecie jechać na polskich produktach, bez najmniejszego problemu. Tego sklepu, większość tych sklepów tutaj polskich właśnie w Królu jest dosyć mała, to jest naprawdę największy, zdecydowanie największy sklep. On nie jest tylko z produktami polskimi, ale jest ich moim zdaniem zdecydowana przewaga. Redka właśnie znalazła jeszcze barszczyk. Tutaj znowu mamy grzybki. Co tutaj mamy? Tutaj są chyba tutaj są jakby jakieś słowackie, albo nie wiem z jakiego kraju produkty. To już taka półka, której języka za bardzo nie kojarzę, chociaż tutaj jest, widzicie, już też nasza polska jakaś sałatka. Po drugiej stronie polskie mąki, groch, kasza manna, ale to się kiedyś zajadało, pamiętam przysmak dzieciństwa. Z tej strony cały czas pewnie bardziej kojarzycie ode mnie te produkty. Wszystko polskie produkty. Coś co każdy gdzieś kiedyś zajadał w mniejszej lub większej ilości. Zupki chińskie. Sami sobie dzisiaj tutaj kupiliśmy. Ale jest tego też bardzo, bardzo dużo. Znajdzie każdy swój smak. O, i wszystko do wypieków. Wszystko do wypieków, co potrzebne. Ananasy. Ciekawe, czy jeszcze kopiec kreta gdzieś sprzedają, bo kiedyś mi się jeszcze rzucił. Tutaj jest jakiś sernik. Ale kiedyś gdzieś widziałem właśnie jeszcze kopiec kreta. Coś takie nieśmiertelne ciasto. I tutaj takie produkty już mniej dla mnie znane, ale ja bym ogólnie chciał co jakiś czas zacząć próbować produkty właśnie z innych krajów, żeby zobaczyć, może znajdę coś dla siebie, nie zamykać się tylko na swoje. Ale jeżeli te produkty tutaj są, to na pewno dla tych ludzi one mają jakiś sentyment. Pewnie są bardzo dobre
i pewnie niektóre przypasują też nam. Też takich Anglików, którzy przychodzą właśnie do polskich sklepów, bo na przykład zasmakowali jakiegoś polskiego produktu, no i teraz bez niego żyć nie mogą i cały czas tak naprawdę w nich smakują. A i cały czas coś tam kupujesz? Powoli wrzucasz, jest tego dużo tutaj, widzę. Na półka i to są produkty, których też ja nie znam. Jeżeli ktoś wie, z jakiego kraju są to produkty, to dajcie znać w komentarzu. Wielu z Was ma właśnie znajomych, gdzieś pracuje właśnie z ludźmi na przykład z Rumunii i znają właśnie coś z tego języka. Ja niestety nie znam. A szkoda. I tutaj z drugiej strony też mamy takie Lay'sy, nie Walkersy. Pamiętajcie, że w Wielkiej Brytanii te same chipsy sprzedaje się pod nazwą Walkers. Tutaj to są Lay'sy. I chyba w całej Europie to jest sprzedawane jako Lay's, tylko w Anglii jest jako Walkers oczywiście. O, i wyszła nam marletka z lewej. To też zawsze się kupowało w takich innych kształt był torby, nie? Ale właśnie takie kuleczki zajadałem. I też jakieś ogórki. Nie wiem co to za kraj, kurczę, szkoda. A może tutaj jest jakiś... nie ma oznakowania. Kiedyś mi się dało, że jest oznakowanie. Tam jest oznakowanie, a ja szukam. Widzicie, tutaj się dopadł. Usłyszał, że tata jak był mały to zajadał i też sobie wziął. Rumuńskie w ogóle produkty do polskich są bardzo podobne, nie? One się tak aż mocno jakoś od siebie nie różnią. Takie kotlety sojowe. Aha. Jak na dzień, to takie jadłam. To ja nie, ja co i... Aha. I tutaj mamy kolejny dział. Ja tutaj teraz będę tabliczki nagrywał, żebyśmy lepiej widzieli. O, jest różnorodność. Nawet nie wiem, czym niektóre produkty są. Tu mamy lodówki, w jakich tutaj jest sprzedawany ryż w workach. Nie wiem, ile ten worek ma dokładnie, 20 kg, więc całkiem spory. Są też mniejsze. Na dziale z chemią. Z działu takiej chemii są jakieś takie... O, tutaj są polskie produkty, widzę, tak? Tutaj jest, tak jest. Ja się za bardzo na tym nie znam, ale opakowania faktycznie kojarzę. Te też są polskie, tak? Czy nie? Chyba tak. Nie wiem właśnie, chyba nie, bo jest perol, tak czy inaczej, no jest płyn do prania białych tkanin, no to polski chyba raczej biały jeleń, chciałem powiedzieć, biały jeleń, to jest na pewno 1921, stara marka, Bambino, o, król płynów do mycia naczyń, czyli oczywiście Ludwik. Ale to znalazła mydełko, które jej się podoba. Biały jeleń. Ładnie takie zapakowane, no. Już. Tak pachnie? Ładnie pachnie. Tak po prostu jak mydełko, nie? Nie jest jakoś udziwnione, tylko jest po prostu bardzo ładnie pachnące. Tutaj jest tego dużo i zobaczcie, ile tutaj jest tych Ludwików. O właśnie, a ja znalazłem tu jedną butelkę Ludwika tam, ale nie znalazłem tych wszystkich tutaj. Zobaczcie, jaki wybór. One się różnią czym? Zapachami Arleta? Te Ludwiki? Tylko zapachami chyba, nie? Ale zobaczcie, tego jest dużo. Kiedyś był jeden Ludwik, był po prostu Ludwik. Teraz jest Ludwików w brud. O, i jeszcze tu jest jakiś Ludwik. To jest Ludwik do czyszczenia... Aha, płyta indukcyjna, tak? Tu masz płyn do naczyń, tu masz balsam do naczyń. A, to tak jest rozwiązane. Nie chcesz Ludwika? Może chcesz Ludwika? Dobra, tutaj co mamy? Mamy tak naprawdę wszystkie produkty nabiał. Po prostu sery, zobaczcie w jakich dużych paczkach. Masełka, ostatnio dosyć gorący temat w Polsce, jeśli chodzi o masełka. Tutaj jest masełko osełka, to jest w ogóle moje ulubione masło. My je kupujemy za każdym razem. Gdzieś tam zawsze wlatuje kosteczka. I moje ulubione masło klarowane. Tutaj też te praktycznie wszystkie produkty są polskie. Gdzieś tam się przewijają też produkty z innego kraju, ale jest bardzo dużo polskich produktów. Oczywiście wędliny. Wędlin też jest bardzo duży dział, zaraz wam pokażę. Czyli co? Czujecie się jak po prostu w polskim hipermarkecie. Tak, ja się chyba jak pierwszy raz przyszłam, to właśnie tak czułam. Jak w polskim tym. No. No bo wiesz, ten wózek zazwyczaj nie masz. No właśnie te wózki to jest rzadkość, bo polskie sklepy są zawsze małe, nie? Ten jest bardzo duży, no i mogli sobie pozwolić na to, że mogą mieć taki wózek. Też mają małe koszyki, ale mają też taki wielki wózek.
Dla nas to w ogóle idealnie, bo Wiktor cały czas siedzi na tym. No, Oliwka już się znudziła i nie siedzi tam w tym koszyku, ale wcześniej też siedziała. Tutaj mamy cały dział mięsny. Cały dział mięsny, tam jest tak naprawdę miks produktów i miał przez to wszystko przejść, to by mi nie starczyło chyba dnia. Tu mam nawet świeżą rybkę, która przyjechała właśnie w ciężarówce, którą przed chwilą widzieliśmy. A dla tych, którzy są bardzo wygodni, patrzcie, pierogi z kapustą i grzybami. O, tu mamy pierogi. Arleta, może byś mi kupiła paczkę jagód? Ja uwielbiam jagody. Kup mi jagody, ja chcę jagody. Smak jagód to jest coś nieziemskiego. Nienawidzę zbierać jagód, a uwielbiam jeść. Więc tak, bierzemy sobie jagody. A tutaj borowik też jest cały, widzisz, w lodówce. No. Wszystko polskie. Pierogi z serem. Wiem, że zdaję sobie sprawę z tego, że lecę przez wszystko dosyć szybko. Tak więc jak ktoś nie zobaczył czegoś, no to po prostu zatrzymajcie sobie. Bo jest tutaj tego tyle, że nie chcę, żeby ten film wyszedł jakiś zbyt długi. O, tutaj też mamy taki dział. Tutaj oczywiście więcej wędlin, takich już na gotowo. Tutaj jest taki dosyć dopasiony dział. Takiego w sumie chyba nigdzie nie widziałem. O, i to jest coś, co chcę jako następne. Pigwa. Nie wiem, czy wy lubicie pigwy, ale ja pigwy uwielbiam. I zapach jest po prostu nieziemski. Bierzemy pigwy? Ja bym wziął. To ląduje w naszym koszyku też pigwa. Bardzo ładnie wyglądają, żółciutkie. No i tutaj mamy dużo po prostu warzyw, czyli cebuli kilka rodzajów. W ogóle takiej cebuli to ja nawet za bardzo nie znam. Wygląda jak wielki czosnek, no. Reta właśnie powiedziała, że wygląda jak wielki czosnek. I gigantyczne gruszki, masakra. Tak, możemy też wziąć jakieś gruszki. Te gruszki wyglądają też tak jakoś bardzo smacznie. Widzicie, czosnek, ananasy. Co to jest? To są takie jakieś kasztany do jedzenia, jakieś takie coś takiego, no. Pomelo moje ulubione. Pomelo kochamy, tak więc... Banany, ładne banany. To na pewno. Ale wielkie. Wielkie jabłko. O proszę, zobacz, nawet jest kokos godowy. Właśnie, no ja to wcześniej Ale widziałam, bajer. jak o tym mówicie. Różnego rodzaju papryczki, śliwki, granat, Ale mango. patrz, jakie ładne. Też I te ogórki na naszą uwagę zwróciły. Reta już wcześniej kupiła tych ogórków trochę. To kupiłaś ich parę, nie? Bo te ogórki wyglądają świetnie. My zawsze jak mamy do wyboru te ogórki i te ogórki, to wybieramy takie ogórki. Orzechy laskowe, pomidory. Pomidory stąd nawet pachną. Papryki różnego rodzaju. O, jakieś grzyby. Takich grzybów nie kojarzę. Oyster kojarzę. A rośnie. Dragon fruit. Jest tego wszystkiego naprawdę bardzo dużo. Tak wygląda dział z warzywami. I jeszcze z tej strony. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Właśnie, bo jeszcze nie przeszedłem. Jeszcze zaraz tam wyjdziemy, ale jeszcze chcę tutaj pokazać truskawki. Borówka amerykańska. Liczy. Kto uwielbia liczy? Czy ktoś z was liczy? Jest naprawdę przepyszne. Taki moment w Polsce, że jadłem liczy kilogramami. I to jest coś, co naprawdę lubię. Tutaj pan nam polecił mango z Tajlandii, więc sobie weźmiemy, spróbujemy czegoś nowego. To jest takie normalne mango, które większość z was zna, a my weźmiemy sobie coś takiego jeszcze. Patrzcie, nawet młode ziemniaczki, takie naprawdę młode ziemniaczki. Skąd oni to biorą, nie? Jest tutaj wszystko, pomidorów jest aż tyle rodzajów, nawet nie wiem co jest co. Ten taki ciemny, coś kojarzę, ale chyba nie jadłem. Wszystko. Niektórych nawet nie wiem, zławiną dla siebie. Carlo Rossi. W naszym koszyku już troszeczkę tego jest. To chyba tak naprawdę przeszliśmy wszystko, nie? Tak mi się wydaje, nie jestem pewien. Przeszliśmy chyba wszystko. Ten dział tych warzyw i owoców robił na mnie największe wrażenie, bo te młode ziemniaczki to taka dosyć rzadkość. Koktajlowe, nie koktajlowe. To nawet nie wiem co to jest. Czy ktoś wie co to jest? Napiszcie mi w komentarzu. To wszystkie tutaj produkty. Taka wysepka z kapustą. A tutaj to już w ogóle super produkty. Zobaczcie, takie suszone jakieś krewetki. Wielka sól, nawet takiej nie widziałem. Masakra, i to jest sól spożywcza. A to takie jakby ziemniaki w proszku, nie? Masakra, no. Tego też nie widziałem produktów wcześniej. Czy chcę się przejść i zobaczyć rzeczy, których nie widziałem. Ten ryż, no to jest coś naprawdę niezłego. Aż takie worki. Tych ryżów różnego rodzaju jest wrót, łącznie z tymi. I to jest chyba największy, właśnie ten 20-kilogramowy worek, który wam pokazywałem wcześniej. Do wyjścia, tutaj mamy jeszcze, co my tutaj mamy? O, jest nasze piccolo. Piccolo. Piłbym. I ciasta. A weźmiemy sobie też piccolo dla dzieciaków na Sylwestra. Piccolo też ląduje. Możesz wybrać inny smak. Dużo ciast. Wszystko. Kareta właśnie też na to zwróciła uwagę. No i my zaraz sobie idziemy do kasy i będziemy płacili i wychodzili. Bardzo dużo za ladami, ale my już kupujemy, wychodzimy. Wszystko wyciągniemy.
Naszą przygodę w polskim sklepie. Mam nadzieję, że zobaczyliście wszystko, co chcieliście. Skończyliśmy zakupy, troszeczkę wieje wiaderek. Sklep ma całkiem spory w ogóle parking, nie? Tak, no. Byliśmy zdziwieni, ja nie wiedziałem, bo wcześniej tutaj nie byłem, a Reta była. I parking był dosyć duży i mieliśmy jeszcze naprawdę bardzo dużo miejsca, żeby zaparkować. Tak więc to też na duży... Taki na przykład parking na duży- bardzo dużo robi. No parking bardzo dużo robi, no bo często jest tak, że jest polski sklep i nie ma parkingu. Akurat tutaj mamy parking. I było miejsce. Tak, bardzo często trzeba stanąć na jakimś innym. Tak więc parking jest całkiem duży, sklep jest jeszcze większy tak naprawdę, więc no fajne zakupy wyszły dzięki uprzejmości jakby właściciela, menadżera, nawet nie wiem dokładnie z kim rozmawiałem, ale chyba z menadżerem. Mogliśmy po prostu wejść sobie, zapytaliśmy się, czy możemy nagrywać, mogliśmy sobie wejść i bez najmniejszego problemu przejść przez wszystko, całkowite pozwolenie na nagrywanie wszystkiego, tak więc byliśmy bardzo zadowoleni. No i co, zostawiam Wam sekcję komentarzy do kolejnego odcinka. Cześć!